drobnym minusem wakacji spędzanych na rowerze jest to, że dni tak szybko mijają i wakacje tak szybko się kończą. Wyruszamy na nasz ostatni etap, ponad 80-kilometrowy odcinek do Bolonii. Wyjeżdżamy z miejscowości Ostiglia, gdzie kończył albo zaczynał się, zależy z której strony patrzeć, starożytny szlak Via Claudia Augusta. Natomiast naszym zdaniem miasto zupełnie nie wykorzystuje tego starożytnego dziedzictwa. Nie ma tutaj wielu śladów starożytności. Miasto wydaje się opuszczone, nieco zapuszczone, senne, zaniedbane. Trochę szkoda. A nasz dodatkowy odcinek do Bolonii związany jest z logistyką. W Bolonii planujemy wsiąść do pociągu i ruszyć w drogę powrotną do domu. I na koniec rzut oka na rzekę Pad i ruszamy w kierunku Bolonii. Dzisiaj zasadniczo nie musimy sprawdzać prognozy pogody, wystarczy spojrzeć w niebo, tam ani jednej chmurki, a to oznacza, że na ostatnim odcinku doświadczymy prawdziwego włoskiego słońca. Podobnie jak wczoraj, również dzisiaj przemierzamy głównie tereny rolnicze. Tym razem jednak zauważamy coraz więcej opuszczonych domów i gospodarstw, co może sugerować, że sytuacja tutejszych rolników nie jest łatwa. Co ciekawe, mimo tych opuszczonych zabudowań, mijane pola są w dużej mierze wciąż uprawiane. Wygląda więc na to, że ziemia nadal jest tu wykorzystywana, nawet jeśli część gospodarstw straciła już swoich mieszkańców. Aby kontynuować trasę, musimy przejechać pod torami. Na szczęście jest tutaj winda. Dzisiaj również trafiamy na sporo takich odcinków, które ciągną się niemal jak wyrysowane od linijki. Proste, długie i tak jak poprzednio w pełnym słońcu. Nie zawsze jest to komfortowa jazda, zwłaszcza gdy wiatr wieje prosto w twarz. Ale przynajmniej wiemy, że jesteśmy na drodze Emilia-Romagna. Wjeżdżamy teraz na trasę rowerową, która łączy Weronę z Bolonią i biegnie wzdłuż linii kolei dużych prędkości. Wygląda to na dość wygodny odcinek do jazdy na rowerze. Coraz mocniejsze słońce zmusiło nas do krótkiego postoju w miejscowości Mirandola. I jak się tutaj dowiedzieliśmy, w tej miejscowości urodził się Giovanni Pico della Mirandola, słynny filozof renesansu, który głosił, że człowiek ma wolność tworzenia samego siebie. To przesłanie do dziś skłania do refleksji nad naszą własną odpowiedzialnością za to, jak kształtujemy nasze życie. Jak wspomniałem wcześniej, szlak rowerowy prowadzący z Werony do Bolonii biegnie równolegle do torów szybkiej kolei, rozciągając się przez wiele kilometrów. Co ciekawe, praktycznie nie spotykamy tutaj turystów, mijamy głównie lokalnych rowerzystów z okolicznych miejscowości. To wygląda na spokojny i chyba mało uczęszczany odcinek tej trasy.
Fragment trasy, którym się teraz poruszamy, jest częścią europejskiego szlaku Eurovelo, zwanego Ciclovia del Sole, czyli droga słońca albo słoneczna droga, i jest oznaczona w tym miejscu małymi symbolami słońca, które pojawiają się na nawierzchni co kilkaset metrów. Na trasie spotykamy sporo kapliczek maryjnych. Oczywiście nie jest w tym nic niezwykłego, takie kapliczki znajdują się niemal na całym świecie. Ale tutaj to tak zwane oratoria, ponieważ były budowane także w intencji opadów deszczu i obfitych zbiorów. Cały czas jedziemy przez tereny rolnicze. Teraz po lewej stronie mijamy całkiem sporą plantację pomidorów, która jest właśnie intensywnie nawadniana. Pamiętając o wczorajszych doświadczeniach, kiedy trochę zabrakło nam wody, dzisiaj korzystamy z każdej możliwości, żeby napełnić swoje butelki i bidony. Dzisiaj przez większość trasy poruszamy się naprawdę wygodną, dobrze wytyczoną drogą rowerową z Werony do Bolonii. Być może gdybyśmy wczoraj od razu nią pojechali, mielibyśmy o wiele wygodniejszy etap. My jednak postanowiliśmy trzymać się pierwotnego założenia i podążać trasą Via Claudia Augusta, która może i prowadziła przez bardziej urokliwe tereny, ale była zdecydowanie mniej wygodna, zwłaszcza do jazdy na rowerach szosowych. Po lewej stronie mijamy dawną stację kolejową Bolonina. Nazwa brzmi znajomo i przypomina nam o celu naszej podróży, ale to jeszcze nie Bolonia. Do samej Bolonii zostało nam około 40 km. O rany. No i właśnie skończyła nam się piękna asfaltowa nawierzchnia. Wjechaliśmy na shooter, ale na razie nie jedzie się po nim źle. Po przejechaniu 45 km planujemy małą przerwę kawową. Jesteśmy w małym miasteczku Crevalcore, które przez wieki było ważnym punktem komunikacyjnym. Działała tu jedna z pierwszych stacji kolejowych w regionie. Dzisiaj to miasteczko bardzo puste, wygląda niemal na wymarłe, ale może dlatego, że jesteśmy tutaj w porze siesty. Obawialiśmy się dzisiaj palącego włoskiego słońca i tak rzeczywiście było na początku dzisiejszego etapu. Dlatego nawet nie sprawdzaliśmy prognozy pogody, zakładając, że deszcz pada tutaj raczej rzadko. Tymczasem na horyzoncie zbiera się dość poważna burza. Przejeżdżamy przez niewielki skwer, na którym dostrzegamy kilka nowoczesnych dzieł sztuki, a w dodatku wita nas tutaj sam Pinokio. Ta część trasy Emilia-Romagna, którą teraz jedziemy, wygląda tak, jakby nie chciała przyciągać turystów. Przemierzamy ją niemal w całkowitej samotności, rzadko spotykając kogokolwiek. I być może to właśnie ta samotność dodaje temu miejscu specyficznego uroku.
20 km przed metą zatrzymaliśmy się na chwilę, ponieważ jak się obawialiśmy, zaczęło delikatnie kropić. Uzupełniamy wodę, chwilę odpoczywamy, a przy okazji trafiliśmy tutaj na oryginalny stary budzik. Nie wiemy, jak on się tutaj znalazł, ale zostawiamy go tam, gdzie był. Zgodnie z tablicą informacyjną do Bolonii dotrzemy teraz międzynarodowym szlakiem Eurovelo 7, zwanym, jak wcześniej wspomniałem, Szlakiem Słońca. To jedna z najdłuższych tras rowerowych w Europie. Liczy ponad 7700 km i biegnie od Nordkap w Norwegii przez Finlandię, Szwecję, Danię, Niemcy, Czechy, Austrię i Włochy, aż do stolicy Malty, Valletty. Kiedy wzdłuż naszej trasy rowerowej pojawia się trzcina, od razu przypominają mi się krajobrazy, które spotykaliśmy nad Balatonem i w jego okolicach. To naprawdę podobne widoki i wzbudzają podobne skojarzenia. To może mniej reprezentacyjna część Eurovelo 7, ale nadal jej nazwa brzmi dumnie Ciclovia del Sole. W ten może niezbyt spektakularny sposób wjeżdżamy do Bolonii i tym samym powoli kończymy naszą tegoroczną wyprawę. Co prawda do końca naszego odcinka zostało nam nieco ponad 10 km, musimy przejechać przez miasto, ale w tym miejscu z napisem Bolonia za nami powoli kończymy naszą relację, ale mamy nadzieję, że jak chwilę odpoczniemy, już wkrótce zaczniemy myśleć o naszych kolejnych wyprawach. Ostatnie 10 km jazdy, najpierw przez przedmieścia, a potem już ulicami miasta, trochę nam się dłużyło, ale w końcu dotarliśmy na miejsce. Jesteśmy przy apartamencie, w którym spędzimy kolejne 2 noce. Mamy nadzieję, że uda nam się trochę pospacerować po Bolonii, odpocząć i w ten sposób definitywnie zakończyć naszą tegoroczną, naprawdę ciekawą podróż.